Krokowa to spokojna miejscowość o bogatej historii, położona w sercu Kaszub Północnych. Nasz spacer zaczniemy przy dawnej stacji kolejowej, gdzie przed laty tętniło życie i słychać było stukot kół pociągów. Stąd wyruszymy w kierunku centrum, aby zobaczyć kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jeden z najcenniejszych zabytków w regionie, zachwycający neogotycką architekturą. Tuż obok kościoła zatrzymamy się na chwilę na skwerze papieskim. Dalej nasza trasa poprowadzi do niezwykłego pałacu, otoczonego malowniczym parkiem. Wyruszmy więc razem na spacer po Krokowej. Spacer rozpoczynamy przy stacji kolejowej Krokowa. Jest to nieczynna stacja położona w północnej części miejscowości. Została otwarta w 1903 roku jako końcowa stacja linii kolejowej łączącej Swarzewo z Krokową. Budynek dworca jest piętrowy z dobudówkami, a na piętrze znajdują się mieszkania. Ruch pasażerski na linii zamknięto w 1989 roku, a ruch towarowy 2 lata później w 1991 roku. Obecnie powstała na nasypie dawnej linii kolejowej ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa z Krokowej do Swarzewa to jedna z piękniejszych tras na Pomorzu, wytyczona na dawnym nasypie linii kolejowej. Liczy około 17,5 km długości w jedną stronę i prowadzi przez malownicze miejscowości Sławoszyno, Kłanino, Radoszewo, Starzyński Dwór i Łebcz aż do samego Swarzewa nad Zatoką Pucką. Po drodze znajdują się przystanki z ławkami, stolikami i tablicami informacyjnymi nawiązującymi do dawnych kolejowych peronów. Przebywając nad morzem i posiadając rower, przejazd tą ścieżką rowerową może być świetnym pomysłem na aktywne spędzenie czasu. Przechodzimy na ulicę kolejową i idziemy nią w kierunku centrum miejscowości. Po krótkim spacerze dochodzimy do kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest to wyjątkowy zabytek, łączący w sobie wielowiekowe tradycje oraz historię tego regionu. Parafia krokowska powstała pod koniec XIII wieku, a 1 czerwca 1300 roku biskup włocławski Bartłomiej Parniewski zalecił wybudować kościół w Krokowej. Kościół, któremu nadano tytuł świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, zbudował Jan Piotr Krokowski. Był to mały, drewniany kościół kryty gątami. W 1498 roku w miejscu poprzedniej świątyni stanął murowany kościół z drewnianą wieżą, ufundowany przez Wawrzyńca Krokowskiego. W burzliwych czasach reformacji w 1572 roku świątynia przeszła w ręce protestantów, a następnie po licznych przebudowaniach w 1850 roku powstał obecny obiekt w stylu neogotyckim. W 1945 roku ewangelicy opuścili Krokowę, a 4 czerwca 1946 roku Kościół otrzymuje swój dawny tytuł świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. I po 350 latach w kościele krokowskim
ponownie odprawiono mszę świętą w języku łacińskim. Naprzeciw kościoła znajduje się skwer Jana Pawła II. Jest to miejsce pamięci i refleksji. Pełni funkcję przestrzeni spacerowej oraz rekreacyjnej. Na skwerze znajdziemy szczególne drzewa, jak dąb papieski z żołędzi pobłogosławionych przez papieża Jana Pawła II, czy też drzewko będące podziękowaniem wsparcia płockiego hospicjum przez Uniwersytet III wieku w Krokowej. Centralnym punktem skweru jest ołtarz. Przechodzimy na ulicę Żarnowiecką obok skweru. Znajdują się tutaj domy mieszkalne i różnego rodzaju lokale usługowe. Przechodzimy na drugą stronę ulicy Wejherowskiej i wchodzimy na teren zamku w Krokowej. Przynajmniej tak pisze na zielonych tablicach przed wejściem, że jest to zamek, bo moim prywatnym zdaniem obecnie z wyglądu jest to pałac, a nie zamek. Pierwotnie był to zamek rycerski zbudowany z drewna, otoczony fosą, który w kolejnych wiekach przeszedł liczne przebudowy i rozbudowy. W XVIII wieku pałac uzyskał swój obecny kształt, tworząc trójskrzydłową rezydencję w stylu barokowym. W trakcie wieków dodano do niego piękny park, który obecnie stanowi atrakcyjny teren spacerowy dla odwiedzających. Przechodzimy przez fosę i wchodzimy na teren zamku.
Obecnie jest w nim restauracja i hotel. W przeszłości był on rezydencją pomorskiego rodu szlacheckiego Krokowskich lub von Krokow. Jest to w zasadzie jedno nazwisko. Nazwisko Krokowski było używane wobec królów polskich, a von Krokow wobec władców niemieckich. Ród stał się jednym z najznamienitszych i najbardziej wpływowych na Pomorzu. Jego członkowie wiernie służyli przez wieki królowi polskiemu jako generałowie i dyplomaci, zajmowali wysokie urzędy w administracji państwowej. Nazwiska von Krokow zaczęli używać w spolszczonej formie Krokowski. Przez wieki służyli zarówno królom polskim, jak i władcom niemieckim. Byli właścicielami pałacu aż do 1945 roku. W sierpniu 1945 roku ostatni właściciel pałacu, hrabia Diering von Krokow, musiał opuścić te strony, by już nigdy tutaj nie wrócić. W 1990 roku z inicjatywy Albrechta von Krokowa i ówczesnego wójta gminy Krokowa powstaje Fundacja Europejskie Spotkania, Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, która odbudowuje zamek z przeznaczeniem na hotel, restaurację i muzeum. Park wokół Pałacu w Krokowej to piękny teren o bogatej historii, który uzupełnia i podkreśla wyjątkowość tego zabytkowego miejsca. W drugiej połowie XIV wieku lub na początku XV wieku wokół zamku powstały ogrody. Posiadały one najprawdopodobniej prostą kompozycję i składały się z ogrodów użytkowych oraz części dla wypoczynku. W XVIII wieku park został przekształcony i rozbudowany przez Luizę von Krokow, która kupiła wtedy dobra krokowskie. Utworzyła ona ogród słynny w całej Europie. Wokół pałacu rozciąga się obecnie romantyczny park z licznymi pomnikami przyrody, starodrzewem i atrakcyjnymi alejkami spacerowymi, które są popularnym miejscem rekreacji i relaksu mieszkańców oraz turystów. Park przechodził różne fazy zaniedbania, szczególnie w okresie po II wojnie światowej, gdy pałac był użytkowany przez instytucje państwowe. Po 1990 roku, dzięki Fundacji Europejskie Spotkania, Kaszubskie Centrum Kultury, teren został poddany rewitalizacji. Dziś park wraz z pałacem tworzy harmonijną przestrzeń pełną zieleni, w której liczne drzewa mają status pomników przyrody, a krajobraz sprzyja wypoczynkowi i poznawaniu historii tego miejsca. Przechodzimy przez fosę i idziemy do Parku Dzikich Pszczół, czyli po prostu do Alei Kasztanowcowej. Przy alei ustawiono tablice edukacyjne związane z pszczołami.
Kończymy nasz spacer po Krokowej. Napisz komentarz pod filmem, wciśnij łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz.